bliźni święta, wszyscy oddają się w wir przygotowań i zakupów, a nasza żarówa zaświeciła po raz pierwszy. Julia Przybyłowska, dzień dobry. Dzisiejsze wydanie rozpoczniemy relacją z Gali Laurów Uniwersyteckich, którą przygotowałam we współpracy z Martą Puzio. Docenienie ciężkiej pracy jest potrzebne każdemu młodemu człowiekowi. 30 listopada stało się to możliwe dzięki odbywającej się tego dnia Gali Laurów Uniwersyteckich. W murach pięknego budynku Collegium Maius studenci i studentki otrzymali nagrody za swoją działalność na różnych polach, zaczynając od matematyki w obiektywie i na Uniwersyteckim Teatrze Muzycznym UWM w Olsztynie kończąc. Rozdaniu nagród towarzyszył występ zespołu Hope Leslie, który dodatkowo uświetnił całą uroczystość. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów. Podczas wspomnianej gali o część artystyczną zadbał poznański zespół Hope Leslie. Młodzi artyści z dnia na dzień wspinają się po coraz wyższych szczeblach muzycznych, o czym wspomnieli w materiale Jakuba Rupika i Sebastiana Pawlaczyka. Specjalnie dla wszystkich miłośników dobrego brzmienia przeprowadziliśmy rozmowę z rozpoczynającym swoją karierę muzyczną zespołem Hope Leslie. Nie jest to nasz pierwszy zespół. Można powiedzieć, że muzykujemy razem od roku powiedzmy 2012 we dwójkę. Chyba tak. No, ale właśnie gdzieś tam na etapie przeprowadzki do Poznania przy rozpoczęciu studiów jakby wiedzieliśmy już, że już chcemy poszerzyć sobie ten skład. Podczas rozmowy członkowie zespołu opowiedzieli nam, od czego to wszystko się zaczęło. Nagraliśmy latem 2016 roku piosenkę Caves jako Huberta praca licencjacka. No właśnie we trójkę, no i mając już jakby kompletny utwór, kompletną kompozycję z tekstem i jakby całe nagranie kompletne, stwierdziliśmy, że jest to dobry początek. Po pierwszej próbie tak Tak, naprawdę oj. okazało się, że dogadujemy się idealnie. Jakby Adaś gra takie bębny, o jakie nam chodziło. Opowiedzieli o swojej płycie, która to w najbliższym czasie ujrzy światło dzienne. Przez ten czas od wydania Crashes staliśmy się na pewno o wiele bardziej zżytym kolektywem. I to chyba słychać na tym nowym materiale, że jest bardziej żywszy, energetyczny. Zespół wspominał również swoje najlepsze i ulubione koncerty oraz gdzie widzi się w przyszłości. Graliśmy w klubie pod Minogą i naprawdę jak wchodziliśmy na scenę, to nigdy tego nie zapomnę. Naprawdę klub pękał w szwach i energia na scenie w ogóle była nieziemska. Chyba w połowie koncertu zrobiło się naprawdę mega gorąco w samym klubie, ale to jeszcze bardziej chyba podbudowało taką atmosferę. No jak najbardziej. No i tego chyba koncertu przy okazji też chyba udało nam się jeszcze zagrać wtedy całkiem dobry koncert. Dobrze, dziękuję wam serdecznie za rozmowę, bardzo miło było i życzę dalszych sukcesów i rozwoju waszego zespołu. Dzięki bardzo. Dzięki. W poszukiwaniu kultury dotrzeć można nawet do laboratorium, jednak to, które odkryliśmy, jest nietypowe. Więcej o tym w materiale Karoliny Przątki. Większości z nas laboratorium kojarzy się ze strzykawkami, probówkami i różnego rodzaju szczypcami. Okazuje się jednak, że wyraz ten można interpretować na wiele sposobów, co udowadnia ksiądz Marcin Budziński, pomysłodawca wolsztyńskiej grupy teatralnej Spinacz. Z drugiej strony laboratorium dlatego, że właśnie zapraszamy różnych młodych ludzi, niekoniecznie jeszcze tych z pierwszej strony gazet, ale na pewno utalentowanych. Ideą wydarzenia jest przede wszystkim to, aby kontaktu z kulturą doświadczyć mogło jak najwięcej osób. Pomysł zrodził się z prostego doświadczenia, by próbować obok teatru zachęcać w tym zagonionym świecie do zasłuchania w poezję, do zasłuchania być może i w poezję śpiewaną, by zapraszać młodych, utalentowanych ludzi, którzy są w stanie troszeczkę zadbać o nasze nie tylko doświadczenie estetyczne, ale przede wszystkim o pewien poziom kultury. Grupa znana jest nie tylko w Wolsztynie, ponieważ rozszerza swoją działalność również o inne miasta, o czym opowiedział nam jeden z aktorów. Działamy nie tylko w Olsztynie, ale wyjeżdżamy także do Poznania. Ostatnio byliśmy w Warszawie u poety Ernesta Bryla, w związku z tym, że organizujemy jego 85. urodziny. Eksperymentować można jednak nie tylko z teatrem, lecz także z fotografią. Był taki moment, kiedy pomyślałam sobie, że fajnie byłoby tą fotografią w jakiś sposób służyć ludziom. No i pomyślałam i się stało i spotkałam się z teatrem i tak tutaj trwam do dzisiaj. Spotkanie przy filiżance kawy lub herbaty to idealne warunki, by integrować się z innymi ludźmi i doświadczać nowych wrażeń. To, co udało się osiągnąć, to właśnie ten klimat taki
rodzinnej atmosfery, tego, że przychodzą ci, którzy chcą i mogą tutaj razem z nami być. Dotychczasowymi gośćmi Laboratorium Kultury byli Agata Frąckowiak, Miłosz Markiewicz oraz ksiądz profesor Janusz Nawrot. Jednak organizatorzy już zapowiadają kolejne spotkania. Kultura jest integralnym elementem naszego życia, który nie tylko kształtuje nas jako ludzi, ale także wpływa na wrażliwość i sposób postrzegania świata. Warto czasem wyjść z domu, aby odkrywać nowe możliwości, które czekają na nas na każdym kroku. Dla Żarówy, Karolina Przątka. W Żarówie zadbamy również o sekcję sportową, w której Adrian Prościński i Eryk Owsiany opowiedzą o ciekawych drużynach z naszego środowiska. Unoszące się w powietrzu zapachy na Placu Wolności już od miesiąca wprowadzają nas w atmosferę świąteczną. O tym, jak klimat działa na poznaniaków, opowiedzą nam w swoim materiale Aleksandra Paulawa, Polina Poliuszczyk oraz Oleksandra Serhijenko. Już kilka chwil temu tu, na Starym Rynku w Poznaniu, została rozpalona świąteczna choinka, więc możemy oficjalnie powiedzieć, że bożonarodzeniowa atmosfera zaczęła rozprzestrzeniać się po mieście. Wydaje mi się, że prawie wszyscy mieszkańcy przyszły przywitać noworoczne ognie, bo Stary Rynek swobodnie mógł pęknąć od natłoku. To Betlejem poznański. Jesteśmy tu wszyscy dziwnie sobie bliscy. Łączy nas ta magiczna atmosfera, cudowny zapach grzanego wina, gorące czekolady i perników. Nie można wstrzymać uśmiechu po prostu, ale teraz zapytamy kilka obywateli, co znajdują najpiękniejsze w świętach bożonarodzeniowych. Myślę, że najpiękniejsze to, że wszyscy jesteśmy razem, to, że są raz dzięki Bogu do roku i w tym można się cieszyć i jest tylko czas na to, żeby się wzajemnie szanować i do siebie uśmiechać, a nie mieć innych problemów. To, że spotyka się cała rodzina, że w końcu możemy się zjechać i spotkać przy jednym stole, spędzić razem czas, pooglądać filmy, pograć w gry. Myślę, że to jest chyba najfajniejsze. Mieszkańcy całego miasta spotykają się na Betlejem Poznańskim, aby wspólnie delektować się świątecznymi smakołykami. Właśnie tu, w powietrzu unosi się zapach grzanego wina i najlepszych polskich potraw. Zapytaliśmy poznaniaków, jakie tradycyjne potrawy mają na swoim stole wigilijnym. No, u mnie taką wyjątkową może tradycją, która jest nie w każdym domu, jest to, że w uszkach do barszczu, w jednym z uszek jest wkładany grosik i osoba, która trafi na ten grosik, będzie miała powodzenie w przyszłym roku. W moim domu są takie tradycje, że staramy się utrzymać 12 potraw, tak aby zawsze one były na stole. Staramy się mieć też świece na stole, sianko bożonarodzeniowe. Nasze prezenty też zawsze są pod choinką. Po Wigilii mamy rytuał słuchania kolęd. I tak wygląda w naszym domu Wigilia. Tysiące lampek oświeca miasto ciepłym migotaniem. Czerwone policzki i szczere uśmiechy widoczne są zewsząd. A co wprawia mieszkańców Poznania w świąteczny nastrój? Właśnie dzisiaj poczułam, dzięki temu, że przyszłam tutaj z koleżanką na jarmark i zobaczyłam te wszystkie ozdoby świąteczne. Myślę, że jest to odczuwalne, zwłaszcza patrząc po witrynach sklepów i w centrach handlowych. Jeszcze brakuje mi śniegu, temperatura już prawie dopisuje, ale myślę, że tą całą atmosferę świąteczną my tworzymy my sami i ona jest po prostu odczuwalna w środku w nas. To już wszystkie tematy w tym odcinku. Między pierogami a sernikiem zajrzyjcie na nasze social media, a na ten świąteczny czas życzymy Wam wiele światłych dni, niczym blask naszej Żarówy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.